Uwaga autorów została skupiona na rozwoju działań zewnętrznych Unii i ich wpływie na kształtujący się porządek międzynarodowy w latach 2009-2021, czyli w okresie od przyjęcia traktatu lizbońskiego do wybuchu pandemii COVID. Książka została przygotowana w języku angielskim i będzie opublikowana w wydawnictwie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa naszego uniwersytetu. Zebraliśmy uznane, całkiem spore grono 12 autorów, badaczy, znawców tematyki polityki zagranicznej Unii Europejskiej, pracujących w zespole Jean Monnet Center of Excellence. Tematyka kolejnych rozdziałów koncentruje się na wybranych zagadnieniach instytucjonalnych bądź dynamice przekształceń stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej oraz partnerstw strategicznych z państwami spoza Unii, w szczególności w odniesieniu do budowania pokoju z wykorzystaniem wsparcia politycznego, gospodarczego i praktycznego, zapewnienia bezpieczeństwa, pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Książka, która powstaje, czy to z inspiracji pana rektora profesora Wallasa, profesor Beaty Przybylskiej-Maszner i pozostałych uczestników projektu, w moim przypadku dotyczyła też tematu bardzo ważnego, bo europejskiej polityki sąsiedztwa. Nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Tak? Także znowu prognostyczny charakter tego naszego projektu i to, że sąsiedztwo, patrz Ukraina, patrz Białoruś, patrz południe Europy, w związku z tym Afryka Północna i tak dalej, jest dzisiaj dla świata bardzo ważne. Nie musimy się przekonywać. W ramach tej publikacji starałem się podjąć temat zaangażowania mikropaństw europejskich w ewentualny proces członkostwa tych państw w Unii Europejskiej. I wedle tego, co przyszło mi badać i co wyszło z tych badań, to państwa te są umiarkowanie zainteresowane członkostwem w Unii Europejskiej i prawdopodobnie negocjowany właśnie teraz układ stowarzyszeniowy będzie takim elementem docelowym, który spełni ich postulaty w zakresie relacji między Unią Europejską a nimi. Publikacja będzie także dotyczyła utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami Unii w kontekście rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa. Badanie realizacji kluczowych priorytetów globalnej strategii Unii Europejskiej to także jedno z zadań, które przyświecało autorom publikacji. Książka już niedługo będzie dostępna na stronach Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Nasze Centrum Doskonałości Unii Europejskiej, które działa na naszym wydziale i na całym uniwersytecie oczywiście, którego kierownikiem jest pan rektor profesor Tadeusz Wallas, organizowało cykl wykładów otwartych Unia Europejska we współczesnym świecie. Cykl ten z powodu pandemii był zorganizowany za pomocą platformy MS Teams, więc wykłady były przeprowadzane w formie online. Z drugiej strony być może właśnie ta forma przyczyniła się w jakimś stopniu do tego, że wykłady były bardzo szeroko dostępne dla wszystkich studentek i studentów naszego uniwersytetu. W tych wykładach, które rozpoczęły się w listopadzie 2020 roku, a kończyły się z końcem lutego 2021 roku, wzięło udział prawie 200 studentów i studentek z naszego uniwersytetu, praktycznie z każdego wydziału naszego uniwersytetu. Na koniec wykładów wszyscy uczestnicy otrzymali oczywiście certyfikaty uczestnictwa w wykładach otwartych, które były sygnowane Centrum Doskonałości Jeana Monnet Unii Europejskiej. Myślę, że to przydatny dokument w budowaniu swojego portfolio, swojego CV w przyszłej pracy, karierze zawodowej.
Wykłady otwarte były prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ekspertów z zakresu Unii Europejskiej, jej relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Dotyczyły takich tematów jak pozycja Unii Europejskiej jako aktora w stosunkach międzynarodowych, kwestie polityki zagranicznej Unii Europejskiej, relacje Unii Europejskiej ze Szwajcarią, polityka Unii Europejskiej w stosunku do Arktyki, relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową i wyzwania, jakie się z tym wiążą dla wzrostu i rozwoju gospodarczego, ale także polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Także omawiana była pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, dyplomacja ekonomiczna Unii Europejskiej, kwestie związane z problematyką demokracji we współczesnym świecie. Wśród prelegentów, wśród wykładowców, którzy prowadzili te wykłady, były pan profesor Tadeusz Wallas, pan profesor Maciej Walkowski, pan profesor Szymon Osowski, także pan doktor Marcin Łukaszewski, pan profesor Tomasz Brańka, nie chciałabym nikogo pominąć, pani profesor Beata Przybylska-Maszner. Ja także prowadziłam jeden z wykładów, pan doktor Krzysztof Duda, pan doktor Adam Jaskulski, a zatem każdy temat był przeprowadzony, omówiony przez pracownika, przez wykładowcę, który się specjalizuje w danej tematyce. Przytaczałem wybrane dane z najważniejszych rankingów jakości demokracji publikowanych przez takie ośrodki jak Freedom House, The Economist czy też Reporterów Bez Granic. Proszę zwrócić uwagę, że Freedom House nie tylko w tym swoim głównym raporcie publikowanym od 1974 roku Freedom in the World, ale także w osobnych Freedom of the Press, Freedom in the Media oraz Nation Transit zwraca uwagę na to, że stan wolności mediów wpływa na pozycję państw, na demokratyczność tych państw. Za co jest krytykowana Polska, Węgry i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej? Głównie za kwestię sądownictwa, czyli ingerencję władzy wykonawczej w władzę sądowniczą oraz właśnie za kwestię mediów. To Węgry pierwszy raz spadły do państw częściowo wolnych w jednym z rankingów Freedom House właśnie za to, co zrobiono z mediami prywatnymi. W Polsce na szczęście nie jest tak źle, mamy cały czas wolne, niezależne media, coraz gorzej funkcjonują media publiczne i to bardzo dobrze widać w rankingach demokracji. Wygłoszenie wykładu otwartego o Unii Europejskiej, w jaki sposób Unia Europejska działa na rzecz demokratyzacji państw ościennych, ale nie tylko państw ościennych, ale i innych państw, przy czym ja skupiałem się przede wszystkim na inicjatywach skierowanych na demokratyzację przede wszystkim państw Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy Wschodniej, Ukrainy przede wszystkim. No i ten temat wydaje się wobec obecnych wydarzeń na wschodzie bardzo, bardzo ważny. Wykładem, który ja prezentowałam, była tematyka, którą zajmuję się na co dzień w mojej pracy i naukowej, i dydaktycznej oczywiście, czyli były to relacje Unii Europejskiej w gospodarce światowej, handlu międzynarodowym. Przed Unią Europejską, mimo tego, że jest ona jedną z trzech głównych sił w handlu międzynarodowym po Chinach, Stanach Zjednoczonych, stoją olbrzymie wyzwania, które wiążą się przede wszystkim ze wielkim wzrostem znaczenia w gospodarce globalnej Chin, Chińskiej Republiki Ludowej, ale także omawialiśmy kwestie związane z konsekwencjami Brexitu dla gospodarki nie tylko Unii, ale oczywiście Wielkiej Brytanii, jak również praktycznie zmieni się handel pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Ten wątek cieszył się sporym zainteresowaniem, dlatego że wiele osób odwiedza Wielką Brytanię, ma rodzinę w Wielkiej Brytanii, czy planuje podjąć tam pracę zawodową, a także cieszyło się to zainteresowaniem z tego względu, że wiele przedsiębiorstw polskich prowadzi handel i właśnie Brexit spowodował, że ten handel, który do tej pory był handlem wewnątrzwspólnotowym, w sensie technicznym zamienił się na handel zewnętrzny, a zatem doszły różnego rodzaju procedury, które w znaczącym stopniu wpływają na opłacalność, koszty tego handlu, które są obecnie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią prowadzone. Oczywiście pomimo umowy, która została podpisana, którą także omawialiśmy na zajęciach.
Cieszę się, że te wykłady otwarte, będące wykładami nie tylko dla studentów naszego wydziału, ale dla wszystkich studentów uniwersytetu, cieszyły się nie tylko dużą frekwencją mierzoną liczbą osób biorących udział, ale przede wszystkim takim feedbackiem z ich strony, ponieważ po wykładzie myślę, że pół godziny albo i więcej czasu poświęciliśmy na dyskusję, na odpowiedzi na pytania. Myślę, że takie ogólnouniwersyteckie wykłady są niezwykle ważne, cenne i cieszę się, że nie tylko studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, którzy z tą tematyką są jednak zaznajomieni w zasadzie na co dzień podczas studiowania określonych kierunków studiów, ale także studenci innych wydziałów mogli zapoznać się z tą problematyką oraz podyskutować na te kwestie. Pamiętam jedno pytanie bardzo trudne, czy w Polsce jeszcze mamy do czynienia z demokracją liberalną. Myślę, że cały czas na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale rankingi, o których pisałem i o których mówiłem na wykładzie, przybliżają nas do próby odpowiedzi na to pytanie.